witamy po długiej przerwie. Boomer Dawid. Boomer Bartek. Śmiejemy się, bo właśnie nagraliśmy odcinek Duch. Czyli bez wideo. Bez wideo, sam dźwięk. Teraz, nie wiem, problemy techniczne. Ja się tu wkurzyłem, zaraz będę przez okno chyba rzucał. A zamknąłeś to. A zamknąłem okno. No, tym. I czymś jeszcze będę rzucał. A jeszcze najlepsze w tym to, że odcinek był o... Z jednej strony co jeszcze można zrobić przed świętami, żeby się duchowo wzmocnić, przygotować. No i doszliśmy do tego, że wdzięczność jest słowem kluczem. Ale właśnie, nawet dobrze się składa, że się nie udało nagrać, bo teraz mogę powiedzieć to, co powiedziałem na samym końcu. Że oglądacie odcinek Boomerów i wyłączacie internet. Koniec. No, God! No! Ale to zobaczycie dlaczego No dobra, ale po odcinku. po odcinku. No dobrze, no to Dawid, co zrobić, żeby coś zrobić z tą wdzięcznością? Od czego tu zacząć? Bo, no wiesz, niełatwa sprawa, nie? To znaczy tak, no bo skąd ta wdzięczność się wzięła? Bo ja powiedziałem, że to jest moje postanowienie adwentowe. No mówię, że dużo Tak. Ci nie wyszło postanowień. No bo przed chwilą zjadłem ciastko na przykład, nie? Ale no to nie, Ja no myślę, że... bo się nie nagrało. Myślę, że że to ciastka to tam nie jest żadne wyrzeczenie wielkie. Że ta wdzięczność na początku to jest generalnie konkretna decyzja. Ja to niektórym ludziom radziłem, żeby być wdzięcznym. Sam tam czasami byłem wdzięczny za różne rzeczy, ale nie tak za konkretne. I postanowiłem, że codziennie wieczorem 3 rzeczy konkretne sobie przypomnę i się nimi ucieszę i za nie odcinek podziękuję. Netflixa, jaki widziałem. Nie. Nie. Absolutnie Netflix nie. odpada. I na początku to było takie, że trochę szukałem na siłę, ale z dnia na dzień jakoś tak, to mówię, tak z suplementami diety. Jesz, jak się nasycisz, to dopiero mogą być jakieś efekty. No to żeby nie Chociaż było- nie, bo większość suplementów diety jest ściemą. Dlaczego, Więc... że nie było jak z tą pewnie. kreatyną z Ukrainy, co tam mieliśmy na Piątkowie kiedyś. No, Że się, wiesz, jesz, myślisz, że rośniesz, niestety tylko w swoich oczach. No, ale to temat na inny odcinek o ukraińskiej chciałeś mecie. być Spaceonem, ale wyglądałeś jak Walu, no więc No niestety. tak wyszło. Ale to jest średnie. No, No, więc wdzięczność... on mnie podsumował. No. Decyzja, nie? Że ja się decyduję na wdzięczność i będę szukał tego dobra, które się wydarzyło. I może się to wydawać na siłę, ale jak się naprawdę odkryje i się wróci do fajnych rzeczy w ciągu dnia, nagle się okazuje, że były w ogóle fajne rzeczy, mimo że dzień był nawet beznadziejny, to były tam fajne rzeczy i nawet na poziomie nie tylko duchowym, że wdzięczność jest czymś dobrym i się mówi, że rozszerza serce. No ale czekaj, usiadłeś i co? No. I jestem za to wdzięczny. Nie, za leżałem już w łóżku. No mówię, No, leżałeś leżałem. i tam co? No na suficie patrzyłeś i liczyłeś. No, No za i- to... Paradoksalnie zaczęło się od tego, że mam ciepłą wodę w kranie na przykład, nie? No ale no. ktoś powie, no to przecież jak to, przecież to jest normalne. No u mnie to nie jest takie oczywiste No. zawsze, bo się zdarzało właśnie, że jak się bardzo rano wstało na relację, Czyli to nie doleciała ta odłączcie ciepła woda. sobie ciepłą wodę na 2 dni przed świętami, Po to, żeby podziękować za żeby w ciepło. święta mieć za co dziękować, jak sobie Nie. włączycie z powrotem. Ja myślę, że to nie o to chodzi, żeby robić coś na siłę i No szukać, właśnie, szukać jakichś... bo na siłę to też jest takie, że... Będę wiesz, teraz robił rzeczy takie, żeby mieć za co podziękować. Znaczy, Nie. wiesz, ja kiedyś próbowałem, na siłę jest tak, że jak udajesz i przyjdzie coś, co tak cię szpileczkę wbije i pach, wybuchasz, nie? Czyli, No, to- czyli trzeba tak dać Trze- sobie trze- uwagę, Tak, uważnie podejść, i to uwagi uczy, trochę. to uczy uważności. My No, tam gdzieś kiedyś mówiliśmy o tej uważności, No, że ona jest mówiliśmy, ważna i w no. ogóle. No. Że nie przegapianie dobra, które się wydarza i tak naprawdę, naprawdę. Naprawdę. Mówimy tylko prawdę. Dlatego tak rzadko Naszą musimy prawdę. nazbierać tej prawdy. Wiadomo, każdy ma swoją Czyli dobra, prawdę. no, nie czyli ma. jak z mięśniem, trzeba zacząć mimo niechęci ćwiczyć. Tak. I na początku trochę jest ciężko, ale że generalnie nagle się okazuje, że jestem bardziej uważny w ciągu dnia i już na przykład zauważam, to jest coś fajnego i to jest dobrego też, że wracasz do tego drugi raz, trochę się te same emocje, ta radość Przerabiasz jakieś odtwarza emocje. się jeszcze raz Ale wiesz, bo... w pewnym trochę innym odcieniu. Bo ja tak widzę, że wrogiem, czy tym, co destrukcyjnie, co inaczej, co niszczy tą moją wdzięczność, jest takie poczucie, że mi się dużo należy w ogóle. Mm? I ja nie wiem, skąd to się bierze, nie? Bo w sumie co mi się tam należy, no wiesz, przyszedłem na ten świat i ktoś by powiedział i się ciesz, kurna, że w ogóle przyszedłeś, nie? A z drugiej strony, wiesz, tak się siedzi i patrzy, o ten ma to, ten ma tamto, nie? Wiesz, rozumiesz, od razu masz poczucie, że a mi nie dali, nie? Patrz.
im dali, a mnie jakoś ominęli, nie? Tylko kto tu jest tym Mikołajem, co rozdaje te prezenty, nie? Tak naprawdę. Nie ma Mikołajów, Mikołaj... Nie ma Mikołajów! Święty, nie, inaczej, Gwiazdor nie istnieje, Gwiazdor, bo nie wszyscy... Jeez, you don't smell like Santa. Wszyscy są z Poznania. No. W Poznaniu się nie mówi Święty Mikołaj, tylko Gwiazdor przychodzi na święta. A Święty Mikołaj jest 6 grudnia. Więc Święty Mikołaj, jako Święty Mikołaj biskup, istnieje w niebie. Tak wierzymy, że to jest święty. On w Nie, ogóle nie ma czerwonego stroju, tylko zwykły po prostu biskupi. On w ogóle tam z papieżem, pamiętam, się spierał, nie? Coś była jakaś akcja, coś tam. Nie wiem. Taki Wiem, był chojrak. Wiem, że taki raz. generalnie prawie w każdym prawosławnym domu jest bardzo popularny. Jest ikona Świętego Mikołaja, bardzo mają dużą cześć. To jest taki jeden z A wiesz, że najpopularniejszych jakbyśmy świętych. tak tu obchodzili, prawda, ekumenicznie, to byśmy sobie miesiąc wolnego wzięli, bo oni w styczniu mają. O, no, to by było coś. Fajnie. To by było za co dziękować. Jest pomysł do tego arcybiskupa Rysia trzeba, bo on tam lubi ekumenicznie, nie? Ten. No chyba tak, no. Więc wdzięczność to jest właśnie, widzę, zauważam dobro i przeżywam je w jakimś sensie drugi raz, co jest takie trudne słowo, multiplikacją tego dobra, można powiedzieć w jakimś sensie. Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. A drugie właśnie ta uważność, że ja widzę i z perspektywy duchowej mojej jako zakonnika mnie to też uczy, no bo jak wierzę, każde dobro, nawet najmniejsze, pochodzi od Boga, więc ja się uczę tak naprawdę Jego szukać przez szukanie dobra i uważność na dobro to jest uważność na Niego samego, a o to generalnie chodzi w Adwencie, że to nie jest, jak się tak popularnie przyjmuje, tylko i wyłącznie oczekiwanie na Boże Narodzenie, tylko większość tego czasu Adwentu, te czytania, to mówią raczej o nawróceniu i szukaniu Boga i o tym, że On wychodzi do człowieka i go szuka. No właśnie, ale Żeby się odnaleźć. tu mi się przypomniał, nie żebym był jakimś tutaj znawcą, ale na początku Adwentu o Janie Chrzcicielu się dużo mówi, nie? Czy tam jest czytanie? Najpierw jest Izajasz, no ale No Jan dobra, Chrzciciel to też jest. tam No. coś pomyliłem. No właśnie, prawie dobrze. No ale gdzieś się mówi w tym No. momencie i on na pustyni głosił, tak? Ewangelię. Tak. No ale czemu on szedł na pustynię, jak wiesz, więcej wiary by zgarnął, prawda, w mieście, nie? No, jednak się okazuje, że przychodziły do niego tłumy, więc i to prawie wszyscy tam. Czyli on Żołnierze- znalazł sobie niszę niczym... Dzisiaj właśnie no. jest, że. Niszę rynkową sobie znalazł. Że Pan Jezus nawet to powiedział, kto No. między innymi przychodził do Jana Chrzciciela, były to prostytutki, nie? I przychodziły do niego i też szukały Boga, więc i później powiedział, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa, czyli przed Się można faryzeuszami. rzucić. No. No, przed pobożnymi generalnie. No. Więc Jan Chrzciciel, dlaczego był na pustyni? No różnie można to interpretować, nie? To jest taki z jednej strony dla nas symbol takiego, że tam nic nie ma, więc takiej pustki, wyciszenia, nie ma bodźców. A z drugiej strony No dla właśnie. Izraelitów No przecież jesteśmy tak przebodźcowani przed tymi świętami, słuchaj, że mi się te reklamy pop-up to mi się nie zamykają na komputerze, nie? To już a nie masz adblocka? ale to już nie wiem, nie mam, ale takie wiesz, te krzyżyki zamykające reklamę to już są tak malutkie, że wiesz, Nie idzie trafić. ja nie wiem, jaki kursor bym musiał mieć, jakiś, wiesz, atomowy chyba, nie? Na telefonie to już w ogóle. No na telefonie, palcem jeszcze, no właśnie. Ale my nie o tym. No a co tam pustynia oznacza słowo tak oryginalnie, bo ty mi kiedyś mówiłeś. No, znaczy pustynia też, no Izraelici szli przez pustynię do ziemi obiecanej, z Egiptu. No dużo się Wyjście ta do pustynia wolności. pojawia, no właśnie. Ale też symbol jakiejś przemiany i no to samo to słowo po hebrajsku właśnie, midbar, midbar składa się z dwóch, że tak powiem, członów, dosłownie skąd słowo, że stamtąd idzie słowo, nie? Czyli Tak jakby te dwa słówka tworzą słowo logika by pustynia. wskazywała, żeby szukać takiej pustyni jeszcze przed świętami. Tak, żeby coś usłyszeć, nie? No że kurde, wyciszam, ale jak no to bo szukać? jak tu chcesz... ludzie cię za chwilę babcia wleci z kutią, nie, tu ciocia z tym przyjedzie wcześniej z wujem, wiesz jak jest. Folks, Merry Christmas. Nie? No Zostało to- parę dni, to jak tu uciec, nie? To co, uciec od ludzi, czy co? Nie no, znaleźć, na pewno, taki czas się na pewno znajdzie. No idziesz spać nawet, nie? To wtedy się na chwilę wyciszyć No. i zastanowić w ogóle, po co są te święta, nie? No właśnie. Żeby na chwilę sięgnąć głębiej niż choinka, karpie i te wszystkie inne rzeczy. No. Tylko po co my to świętujemy? Znaczy w Lidlu, jak sięgnąłem głębiej niż choinka i karpie,
to doszedłem do lampek na samym dnie takiego koszyka, nie? Także, ale ty mówisz o innym sięgnięciu. Tak, właśnie do takiej w głąb, właśnie do tej pustyni. W głąb, dobrze to jąłeś, bo jestem niezły głąb i tu trzeba sięgnąć po prostu. Głąb zapisałeś? Do samego Ale do tego, dna. do tego No. głębia tego serca, nie? No. Że jakkolwiek to rozumiemy, to serce, czyli jakiegoś naszego wnętrza, żeby zobaczyć, że tam też jest pustka, która czegoś szuka, czegoś pragnie, domaga się jakiegoś zapełnienia. I nie zapełnią tej pustki te wszystkie rzeczy z tych reklam, które wrzucamy w siebie i te bodźce, tylko ktoś, kto jest większy niż to wszystko, nie? I na kogo czekamy, i kogo szukamy. No ale tu ja od razu mi tak mam przed oczyma, wiesz, te święta, że na końcu, nie? Tam pod koniec już świąt zawsze jest jedna taka ciocia, babcia, ktoś, kto tak siedzi, tak wiesz, tak jeszcze tak, ta atmosfera jeszcze tak niby jest w powietrzu, ale już opada i nagle jest takie... Świnta, świnta i po świntach. I to jest, ja już wtedy wiem, że zbombałem, nic nie przygotowałem się duchowo, Koniec. przeszło, poszło, tylko brzuch mnie boli i Silimarol rządzi, prawda? No więc można tak przeżyć święta, że nic się nie wydarzy. No ale I tak ja naprawdę chcę od nas to- zdążyć, jeszcze od są nas- 2 dni. Od 3 nas to dni. zależy, żeby No. się nastawić. Bez względu na to, jaka będzie No. atmosfera, jakie będą ciotki, No. ktokolwiek będzie tam, bo różnie bywa. Czasami jest bardzo No różne miło są ciotki. w gronie rodzinnym i łatwo jakoś, nie No. wiem, tą atmosferę też jakoś betlejemską sobie wyobrazić, chociaż no nie była też łatwa. Ty, no ale przecież jak my byśmy mieli świętować na wzór świętej rodziny, to my byśmy nic nie musieli zjeść, spać, wiesz, W szopie. w szopie z tymi, z kogutem i kurą i jakąś kozą. No, Y, nieciekawy. Ale zobacz, że w sumie to byśmy byli pozbawieni przynajmniej tych bodźców. A jaka wdzięczność by była, że chociaż ciepło jest. No, No patrz. I Że- za tą że jest- że jest doszliśmy szopa. do tej ciepłej wody. Zobacz. no, że, no i że nawet za takie rzeczy można dziękować. Ale nie, no, że po prostu już teraz się nastawić, że pomimo tego, że bywa ciężko w te święta niektórym jest przyjemnie, bardzo fajnie w gronie rodzinnym, niektórym jest trudno, niektórzy są właśnie zbyt zalatani, niektórzy są przejedzeni, żeby już teraz, jeszcze przed świętami sobie jakoś postanowić, że no spróbuję wyciągnąć coś więcej z tych świąt, że to jest naprawdę moment wyjątkowy i świętowanie samo w sobie jest w ogóle dobre, że mamy taki moment, kiedy się cieszymy czymś, nie? I tutaj się cieszymy tym, że Bóg stał się człowiekiem, że przyszedł do nas, nie chciał być właśnie zupełnie niewidzialny i tak dalej, stał się człowiekiem i to jeszcze takim, który właśnie do nas umarł, zmartwychwstał, no i wrócił do siebie, ale mówi, że jest dalej z nami, no i jest. Ja tak wierzę. I jest, ale właśnie trzeba No. włożyć ten trochę wysiłku ze swojej strony, żeby go tam szukać po tych zakamarkach. Dobra, zbyt poetycko chciałem powiedzieć, zakamarkach dnia codziennego, ale trochę tak jest, nie? Że Wierszem zaczynasz mówić, to już To już napisy trzeba kończyć. końcowe już tam lecą. Dobra, Już, koniec, wyłączacie internet za chwilę i... Nie, i no bo to jeszcze do świąt parę dni. Bo nas jeszcze będzie jeden odcinek przed świętami. Jeszcze będzie? taki No to dobra, to specjalny. jeszcze teraz nie wyłączajcie, No, ale znajdźcie sobie nas czas. włączajcie, a resztę wyłączajcie. O, No. można sobie zapętlić 10 godzin boomersu. Ale tak, żeby klikalność była duża tam, prawda? No. No. Słuchajcie, no to co? No to nic, to No. chyba mówimy tyle. Mówimy Tak. cześć i czołem, I bądźcie uważni, kluski z wdzięczni. rosołem, bądźcie I- uważni, Cieszcie się w ogóle Cieszcie się. życiem, nawet jak jest słabe, to tam zawsze się coś znajdzie dobrego, naprawdę. jak zawsze jakiś fajny prezent się znajdzie. No. Tak. Nie, no o głębszych rzeczach mówimy. O głębszych. Tak, jasne. Pamiętajcie, zaglądajcie w głąb, bo każdy z nas to głąb. Wężykiem, Nie, to nie było pozytywne. Nie, spokojnie, jesteśmy Głębiną, naprawdę głębiną, niezgłębioną głębią. nie głębem. Nie. Dobrze, no to cześć i czołem, kluski z rosołem to się wytnie, nie? Tam na końcu. Tak? Cześć. Jakąś kolędę już tu puścimy? Nie, czy- jeszcze nie. Ahoj. No, cześć. Jak się nie nagrało, to po prostu wyskoczą. O, tak to można rozmawiać. Zmyję mu głowę zaraz. Zobacz, jak boomer pracuje. Tu jest ten. No, ja dopiero myłem. No to jeszcze raz.